Cześć, to Snafi. Witam na moim kanale. Puchary, jeszcze raz. Puchary. Pierwszy puchar już za nami. Oczywiście wszystko to mówię z przymrużeniem oka, bo no, czymże jest jakiś Snapdragon Cup, tak? Który wygrywamy z Atletico Madryt, pokonując 2-1 tąże właśnie drużynę. I cóż, chwilkę sobie może o tym meczu porozmawiajmy sobie o plusach, o minusach, o tym, co się nam w tym meczu podobało. No to co, 3, 2, 1, zaczynamy! A więc tak powiedziałem, machina ruszyła. Pierwszy puchar za nami zdobyty. Snapdragon Cup. To był. Nieźle brzmi? Nie wiem, co jest za puchar. Nie wiem, kto jest jego w ogóle autorem i po co, na co i dlaczego. Natomiast puchar został zdobyty. Jak już powiedziałem, pokonujemy Atletico Madryt 2-1. To, co może po tym meczu cieszyć, na pewno to, jak pokazali się, po raz kolejny powiem, ci młodzi zawodnicy, to po pierwsze, a po drugie, co jeszcze mogę dodać, to, że gdzieś Michael Carrick zgrywa obronę i gdzieś ta obrona się troszkę nam krystalizuje na te przynajmniej pierwsze mecze w Premier League, bo zaczęliśmy znowu z Luke'em Shawem, z Aidenem Heavenem, z Harrym Maguire'em i na prawej obronie z Lenem Yoro. I gdzieś to pomału, gdzieś nabiera to wszystko jakichś kształtów, nabiera to większego sensu. Pokazuje, że no, ta obrona no, gdzieś chyba jest w głowie, przynajmniej na początek sezonu Michaela Carricka. Jak wiemy, no, zawodnicy powoli wracają po mistrzostwach świata, a tak naprawdę na tą prawą stronę mamy tak. Mamy połamańca Mazraouiego, który może grać i na prawej, i na lewej. No i mamy Diogo Dalota, który, no jak wiemy, no, nie jest naszym ulubieńcem, a przynajmniej nie jest moim ulubieńcem. I ja naprawdę wolę oglądać na tej prawej stronie Lenego Yoro niż Diogo Dalota. Także no, tutaj się coś zgrywa. Natomiast jeśli chodzi o drugą linię, mieliśmy w środku pola Masona Mounta i Andre Santosa. No cóż, jeśli chodzi o Mounta, no nie wiem, dość przeciętny występ, natomiast słuszność jest taka, że to jest jedyne miejsce, gdzie on gdzieś będzie mógł jakieś w ogóle szanse dostawać, tak? To jest ta pozycja numer 8 może, to jest gdzieś to, gdzie on te szanse może będzie mógł dostawać, bo jeśli chodzi o pozycję numer 10, wiadomo, tam jest Bruno Fernandes, jeśli chodzi o nasze skrzydła, mamy tam i Amada, no i powinien tam grać Bumo, tak, i mamy Kunię, jest tam niby Dorgu. Teraz do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Lacey, którego no tutaj najbardziej chciałbym pochwalić tak naprawdę, jeśli chodzi o naszą ofensywę, jeśli chodzi o tą naszą taką świeżość, jeśli chodzi o tą linię ataku. Bo tak naprawdę, no, Bryan Mbeumo strzelił 2 bramki, świetnie. Jedna z karnego, druga tam z akcji, troszkę tam został też nabity nasz dziku i ta piłka wpada do bramki. W każdym bądź razie no, strzelił te 2 bramki, ale tak naprawdę to nie jest jego pozycja atak. I czy oni we dwóch powinni występować w ogóle z Amadem Diallo na boisku? Jeden powinien rywalizować, z drugim o pozycję numer 1, jeśli chodzi o prawe skrzydło. I tak to powinno wyglądać, a no nie powinien grać, nie powinno ich być 2, nie powinien tam gdzieś Mbeumo na tym ataku biegać. Inna sprawa, że no Szeszko dopiero wraca dopiero do gry, wraca dopiero do normalnego trenowania, natomiast drugiego napastnika, jak nie było, tak nie ma ani widu, ani słychu. No a tego byśmy oczekiwali. Wszystko jest zablokowane, bo nasz zarząd czeka, co zrobi Real Madryt. Czy Real Madryt kupi Rodriego, czy nie, bo jak kupi Rodriego, no to pojawia się szansa na wiemy kogo, na Tchouaméniego. I gdzieś tutaj są skupione wszystkie siły, natomiast jeszcze tutaj wciąż gdzieś, że tak powiem, w rezerwie tam czeka na liście
i Hall na lewą obronę, a także ktoś do ataku, tak? Nie wiem kto, no ale ktoś do tego ataku musi przyjść. My będziemy grać ludzie na 4 frontach. No ludzie złoście gramy na 4 frontach. Liga Mistrzów, Carabao Cup i FA Cup. My gramy na 4 frontach. My nie możemy grać jednym napastnikiem. Nie wiem, może jeszcze jakąś taką ewentualność biorą, że Rashford będzie tam mógł zagrać. Chociaż tego Rashforda, no mówię, no ja bym najchętniej sprzedał, tak, jeśli ktoś się znajdzie, sprzedał, bo jego tygodniówka jest horrendalna i to jest jakieś nieporozumienie, to jakiś absurd w ogóle, żeby zawodnik pokroju Rashforda tyle zarabiał. To nie jest ten poziom, żeby tyle zarabiać. On fajnie wszedł w tą drużynę, jak debiutował, fajnie miał tam jakieś przebłyski, fajnie miał jakieś tam momenty, miał 1 czy 2 sezony takie dość względne, dość całkiem niezłe, bym nawet powiedział, natomiast no i wraz z tym było gorzej, jak wszyscy wiemy i on no, nie zasługuje na taką wypłatę, żeby taką wypłatę pobierać. Ogólnie nie wiem, kto mu dał taką podwyżkę i z jakiej racji tak naprawdę. Znaczy, niby wiemy, kto dał, tak, no ale tak się mówi po prostu. No i cóż, Lacey, to on jest praktycznie, można powiedzieć, autorem tej bramki wyrównawczej. Co prawda strzelił z karnego Mbumo, ale tu właśnie Lacey fajnie tą piłkę przyjął w polu karnym. Złamał do środka, dał się sfaulować i wiecie, i mamy karnego, tak? No ale on zrobił tą główną robotę, te 70% to on zrobił, a te 30% zostało dla Mbumo. Natomiast to, jak straciliśmy bramkę, to w sumie nie wiem, no tam wszyscy stali jak wryci, wszyscy zamrożeni, nikt tam nie doskoczył, jakoś nikt głębszego ruchu, mocniejszego ruchu nie wykonał, gdzieś żeby tą piłkę wybić i tak naprawdę to z niczego to było, bo tak, to był rzut rożny dla Atletico Madryt. Ta piłka została wycofana do linii 16 i tak do rogu, tak, tam została dośrodkowana praktycznie jak ze stałego fragmentu gry. Nikt tego nie przejął. Tom Heaton myślał, że piłka wyleci poza bramkę, obok bramki przeleci. Natomiast no, wpadła do bramki, no i tak padła bramka. Natomiast wiecie, myśmy, ta bramka nic nie zmieniła, graliśmy swoje i gdzieś te swoje akcje kreowaliśmy. I to na pewno należy zaliczyć na plus tego spotkania, kreowanie akcji. I gdzieś mieliśmy tutaj sytuację i Mbumo, gdzie wykreował sytuację, Lacey mu dorzucił piłkę. Mieliśmy sytuację Lennego Joro, gdzie główkował. Mieliśmy sytuację świetną, fantastyczną Lukaszowa, gdzie tam wybronił to wszystko Oblak. Akcji było mnóstwo, natomiast to, co należy zapisać na minus, to jest właśnie no tak zwany finishing. Finishing, czyli wykańczanie akcji. I to po prostu była jakaś katastrofa, bo na tyle sytuacji, które sobie stworzyliśmy w pierwszej połowie, no nic nie szło zrobić. Nic tam nie szło zrobić. No, próbowaliśmy i tak, nic, kompletnie nic nie wchodziło i gdzieś no, spokojnie, tam było kilka sytuacji, ale spokojnie, przynajmniej te 2 bramki. Na tych wiele sytuacji te 2 bramki powinniśmy byli strzelić w pierwszej połowie. Znowu tu leżała skuteczność i skuteczność, którą należy poprawić, musimy poprawić, jeśli chcemy, no wiecie, no długo trwać na tych 4 frontach, tak? I wiecie, długo się liczyć na tych 4 frontach. Tak może to ujmijmy. No bo no nie ulega wątpliwości, że najważniejsza jest liga. Liga, FA Cup, to się liczy, to jest prestiżowe. Natomiast jeśli chodzi o, wiecie, taką popularność, takie zarabianie pieniędzy, taką maszynkę do zarabiania pieniędzy, no to jest Liga Mistrzów. To jest Liga Mistrzów i tam należy się dobrze pokazać, bo no po pierwsze, jak już powiedziałem, to są niezłe pieniądze, a po drugie, ci młodzi zawodnicy, mówię, co ja gadam, ci młodzi kibice, młodzi może przyszli kibice, no oni oglądają Ligę Mistrzów, oni zachwycają się tymi drużynami z Ligi Mistrzów. Później, wiecie, no, kibicują, kupują koszulki, jakieś inne gadżety i tak dalej. No, to gdzieś napędza nasze finanse. I no, tam też należy się pokazać, bo jak będziesz dziadował, no to nikt nie będzie ci kibicował. A jak będziesz grał fajną, ciekawą piłkę, będziesz wygrywał, zapadniesz temu małemu kibicowi, wiecie, gdzieś w pamięć, no to później masz kibica na całe życie, tak? Ja już, albo dobra, na chwilkę wrócę
1999 rok, finał Ligi Mistrzów w Barcelonie. Wielu młodych kibiców po tym meczu zostało kibicami Manchester United, no bo przecierali oczy ze zdumienia, jak to się wydarzyło, że wielki Bayern Monachium, który już praktycznie na wyciągnięcie miał Ligę Mistrzów, został brutalnie, bezczelnie ograny przez Manchester United w doliczonym czasie gry. Także no, trzeba pisać, ci zawodnicy muszą pisać swoją nową historię, tak? I oby też z tymi młodymi zawodnikami, bo jak już mówiłem, o ile sytuacje nie były wykorzystywane, to należy skarcić, jeśli chodzi o naszą całą drużynę. O tyle no, tworzyliśmy sytuację, w drugiej połowie również tworzyliśmy sytuację i bramka 2-1 to jest świetny przykład tej młodzieńczej werwy, młodzieńczej fantazji. I tutaj fajnie gdzieś wykorzystał złe podanie obrońców Atletico Madryt Jack Fletcher i świetnie tą piłkę tam przejął i wiecie, no, fajnie wpadł w pole karne, wrzucił tą piłkę tam właśnie, nabiegł, bumo, mamy 2-1, no poszedł jak taki rasowy skrzydłowy tam, nie popuścił, wiecie, no jak to się mówi, ogary poszły w las, ogary zostały spuszczone ze smyczy i ruszył tam tą prawą stroną i to się chwali. Natomiast to, co na pewno dostrzegli wszyscy kibice i to, o czym będzie mówiło wielu kibiców i pewnie media będą o tym wspominać, to jest debiut w drużynie seniorskiej JJ Gabriela. Dostał bodajże 11-12 minut, jakoś tak licząc, tak było wszedł w 82 minucie, czy w 90 minucie? Nie, 82, a było 93 minuty meczu, czyli 11 minut. Dostał 11 minut do grania. Czy dużo trzymało? Zawsze to coś. Zawsze już dostał jakieś piłki, zdążył coś tam zagrać, zdążył się pokazać, oddał strzał zablokowany. Pokazał tą swoją szybką nóżkę. Także no, ma chłopak swój debiut i to należy na pewno zapisać również na plus tego dzisiejszego spotkania. Chłopak się nie spalił, grał swoje. No coś tam przez te 11 minut nawet pokazał. I co najważniejsze, gdzieś było widać wsparcie kolegów na boisku, gdzieś zagrywali mu te piłki, ufali mu. Nie, jak to się mówi, nie odwracali od niego wzroku i mieli do niego, tak jak już mówiłem, zaufanie. Chłopak ma dopiero 15 lat. W październiku skończy dopiero 16 lat. I to jest wciąż bardzo młody zawodnik i bardzo trzeba na niego uważać i bardzo umiejętnie trzeba go wprowadzać. Natomiast wierzę, że Michael Carrick wie, co robi i gdzieś będzie umiał tego zawodnika pomału wykorzystywać. Na początek może takie mecze typu Carabao Cup, wiecie, FA Cup, w zależności od przeciwnika. A dopiero gdzieś później te takie najcięższe mecze i Premier League, Liga Mistrzów. Na razie skupmy się na tych małych łyżeczkach i gdzieś, mówię, takie te Carabao Cup, FA Cup na początek. Jeśli dostanie 50 minut w jakimś meczu, wiecie, ligowym, świetnie. Natomiast mówię, bardzo umiejętnie trzeba tego zawodnika wprowadzać, bo to jest na pewno ogromny, powtarzam jeszcze raz, ogromny talent, jakiego Manchester United dawno nie miał w akademii. Natomiast trzeba go bardzo umiejętnie wprowadzać. Mówię o takim zawodniku, takim młodym, że już w tak młodym wieku tak wiele pokazuje. Natomiast mówię, no, w dzisiejszym spotkaniu na pewno Lacey świetnie się pokazał, na pewno Fletcher się świetnie pokazał. I jeszcze chciałem coś podkreślić. Na sam koniec, bo tu nie chcę się o tym meczu tak za wiele rozgadywać. Natomiast chciałem jeszcze podkreślić, że zawodnikiem, który no, zasługuje nie tylko na moje uznanie, bo kimże ja tu jestem w tym internecie, natomiast na uznanie myślę, zdaje wszystkich kibiców, a przynajmniej większości kibiców jest Aiden Heaven. Chłopak rośnie w oczach u boku Harry'ego Maguire'a. Ja naprawdę mam nadzieję, że to właśnie ta dwójka obrońców wyjdzie w pierwszych meczach. Ta dwójka obrońców będzie decydowała o obliczu drużyny i o obliczu obrony ogólnie Manchesteru United. Stary Wyga plus młody Wilk. No cóż, to brzmi naprawdę nieźle. De Ligt wciąż dochodzi do siebie po kontuzji. Martinez również. Len Yoro jest spróbowany jak na razie na prawej stronie. I trzeba powiedzieć, że całkiem nieźle tam sobie radzi. Także
Kreuje nam się tutaj dwójka obrońców środkowych, natomiast jeśli chodzi o środek pola, dwójkę pomocników, nic nam się tutaj nie kreuje. Mamy André Santosza, który dzisiaj pokazał tam fajne zagrania, pokazał fajne prostopadłe podania. Natomiast wiemy, niedługo do gry powinien wkroczyć, tak? Ktoś inny, tak? Ktoś bardziej doświadczony, tak? I tutaj wiemy, o kim mówimy, tak? Mówimy tutaj o Tielemанsie, nie? Który tutaj powinien również już pomału wkraczać. Nie wiemy, kto jeszcze przyjdzie. I także ta linia środka pomocy może wyglądać zupełnie inaczej, jeśli mówimy o początku sezonu ligowego. Natomiast kiedy ci zawodnicy tak będą w pełni gotowi na 100%, no to nie wiadomo, na razie mamy to, co mamy. I cóż, czy jeszcze coś pominąłem ciekawego? No cóż, no Dorgu jeździ bez głowy. To nie jest ten Dorgu, który był chociażby w meczu z Arsenalem czy z City. To nie jest ten Dorgu, to jest... Tam był taki Dorgu przebojowy, skuteczny, z pomysłem, z werwą. Tutaj Dorgu po prostu jeździ bez głowy, wybiegany, ale bez głowy. No i cóż, ja nie wiem, kto następnym meczu będzie bronił. Mam nadzieję, że nie wiem, przekonamy się o możliwościach naszego drugiego bramkarza, tak, tego sprowadzonego z Leeds, czyli Derloa. Kiedy zagra pierwszy bramkarz? Prawdopodobnie, nie wiem, no, albo z Leeds, albo w meczu z AC Milan. Natomiast, no mówię, no pomału już trzeba wprowadzać tych zawodników z pierwszego składu i pomału trzeba już kreować tą pierwszą 11 na mecz. No, pierwszej kolejki, tak, i gdzieś tutaj już pomału trzeba to robić. PSG, kolejny mocny przeciwnik i tutaj już z chęcią bym widział kolejnych zawodników powracających po urlopach, którzy już tutaj są, trenują i gdzieś no muszą w końcu zacząć grać, wkomponowywać się, zgrywać się jako drużyna, jako, wiecie, no, tworzyć ten team spirit legendarny. Także cóż, nie będę więcej tutaj już ciągnął tego. Pamiętajmy, to był mecz towarzyski. Towarzyski, ale pucharowy. Snapdragon Cup. Machina, jak powiedziałem, ruszyła. Pierwsze trofeum do gabloty jest. Także cóż, czekamy na kolejne. Także piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Jak wy ten mecz odbieracie. Co wy myślicie, wiecie, o tych młodych zawodnikach. Szczególnie o właśnie Lejseju, o Flesherze, o Hebenie, bo to wciąż też młody zawodnik. Co myślicie o debiucie JJ Gabriela? No i cóż, subskrybujcie, jeśli tego nie robicie, podoba wam się to, co robię. No oczywiście lajkujcie. Trzymajcie się, na razie, hej!